ale pamiętacie może pierwszą i drugą generację Mercedesa klasy A? No, miały one w sumie swoją funkcję jakąś, ale były generalnie jak agres. I to w dodatku jak taki średnio dojrzały. Trzecia generacja A-klasy zupełnie coś innego. Zupełnie. Ja pamiętam, jak na targach w 2012 roku zaprezentowano właśnie tą generację. Ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Myślałem, że to po prostu jakiś samochód koncepcyjny. Patrząc właśnie z perspektywy poprzedników, no to coś kurczę niesamowitego. W ogóle 2012 rok, A-klasa W176 już 12 lat na karku może mieć? Tak jest, a wciąż wygląda spoko, wciąż oferuje naprawdę sporo emocji, jeśli mamy do czynienia z najmocniejszą wersją AMG. Proszę bardzo, A45. Na Instagramie właściciel prowadzi stronkę o tym samochodzie Piff Puff AMG. O ta, zdecydowanie jest tutaj Piff Puff, jeśli chodzi o wydech. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz później skoczymy na próbę autostradową. Jeśli rozglądasz się za Mercedesem A45 AMG, no to ten egzemplarz jest do wzięcia. Link znajdziecie w opisie filmu. Jest to Poliv, rocznik 2017. Także mamy tutaj inne lampy, inne zderzaki. No szczególnie z przodu widać najbardziej różnicę. Zderzak przedni jest zupełnie inny względem przedlifta. I tak sobie myślę, że Mercedes A45 AMG to pierwsze dwulitrowe, czterocylindrowe AMG. Powiem tak, w C-klasie, jak mieliśmy 6 czy 8-cylindrowe silniki w wersjach AMG, no to kurczę, te 2.0 turbo hybrydowe mi to tak jakoś nie wiem. Może kiedyś trafi się taki samochód do testów i czymś mnie oczaruje, ale jeśli mowa o 2.0 turbo wsadzone pod maskę hatchbacka, właściwie hot hatcha, czy tam raczej hyper hatcha, wszystko myślę tutaj jest ok, wszystko jest naturalne. Wręcz głupim i absurdalnym pomysłem byłoby tu zamontowanie V8 pod maską. Bazowo W176 zaprojektowana była w zasadzie tak jak taki normalny hatchback, może jest taka bardziej smuklejsza, jeśli spojrzymy na hatchbacki z tamtych lat. Bazowo jest tutaj napęd na przód w wersjach nie AMG. Ogólnie poprzednikiem, z tego co czytałem, to nawet się mówi, że jest Mercedes CLC. Ale sam nie wiem jak to ugryźć. CLC miał napęd na tył. Była to C-klasa jakby taka krótka. Nie, trzymajmy się raczej, że to jest trzecia generacja A-klasy i to jest następca właśnie tych agreścianych. Jeśli mowa o designie, przyzwyczailiśmy się już do tych linii. Mi się wydaje, że tutaj był inspiracją Mercedes CLS raczej. No i w ogóle, patrzcie, to był taki as, jak ten samochód w 2012 roku pojawił się na rynku, może nie Poliv, ale przedlift, ale już totalnym jokerem był Mercedes CLA, który wszedł na rynek rok później. Jeśli chodzi o modyfikacje, zbyt wiele ich tutaj nie ma. Te pasy akurat są oryginalne, fabryczne, znaczy opcjonalne raczej, tak bym to nazwał, opcjonalne. Można było sobie takie AMG skonfigurować właśnie z tą okleiną. Zmieniony tutaj został grill na Panamericanę czarną, ale właściciel powiedział, że ma oryginalne i jak coś można tutaj powrócić do oryginału. Wzór tych zderzaków i ta po prostu cała kreska, że tak to ujmę, to tak do dziś jest zachowana. No i jest bardzo podobnie jak na przykład w moim A45S najnowszym poliftowym. Reflektory LEDowe, LED High Performance, tutaj pisze nawet. Zobaczcie z bliska, jaka tutaj jest, jakby wzorki takie są. Emblemat Turbo 4MATIC, A-klasy w wersji AMG zawsze mają napęd na wszystkie koła. Felgi 18-calowe, rozmiar opon 235×40. Zobaczcie w ogóle jakie tutaj zaciski. AMG też mają swój emblemacik. Tarcze są nawiercane, wentylowane. Tutaj jeszcze jest kontynuacja tej okleiny. Mamy tutaj panoramiczny dach i rzut oka na dupkę. No to ewidentnie rzuca się w oczy ten oto spoiler. No tak jak u mnie, taki JDM-owski element stylistyczny. Nawet wlew paliwa jest też jak w autach japońskich w sumie, bo zawsze Mercedesy mają po prawej, a w A-klasach akurat jest po lewej. Trochę jakby Mercedes chciał stworzyć swoją własną Hondę. Chociaż, czy to jest tak do końca Honda? Nie, to jest chyba za ostry samochód. To jest taki samochód-motocykl. O, samochód dla motocyklisty. Świetnie by się ten wóz nadawał. Tutaj proszę bardzo,
Też nie ma fejków, taki oto dyfuzor z lotką. No tutaj już lekkie fejki, ale to normalna sprawa w nowoczesnych samochodach. Ten element jest elementem zderzaka, a końcówka wydechu jest po prostu za tym. Tak jest po obu stronach. Te tutaj wylociki też są w sumie fejkowe. No. Jest kilka takich, no. Czy to w nowej, czy to w starej A-klasie, wiecie. O, w tej agreścianej, tych pierwszej i drugiej generacji, no to tam wszystko chyba jest prawdziwe, także dla prawdziwych entuzjastów motoryzacji, którzy lubią mieć kontrolę nad przepływem powietrza w elementach aerodynamicznych samochodu, to polecam właśnie generacyjną cofkę. Auto ma jakoś 4,3 metra długości mniej więcej, waży 1550 kg, także jest znacznie lżejsze od najnowszej A-klasy AMG, która waży prawie 1700 kg. No i co, bagażnik nie za duży, w sumie nie za duży, taki hatchbackowy, 340 litrów, ale jest ustawny. Tutaj wszystkie te elementy są ładnie wykończone, jakieś uchwyty, jakieś tutaj też wieszaczki, regularne kształty, nie ma tutaj koła zapasowego, jest przestrzeń bagażowa taka kolejna pod spodem, ale ja Wam mówię, jak ona się pojawiła na rynku 12 lat temu, jak mi się ten wóz strasznie podobał. Wtedy chyba Golfem 6 1.6 TDI sobie klekotałem tu i tam. Piw-paw AMG, zapraszam. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Lekki bas, lekko mechanicznie, zero rezonowania. Boczek drzwiowy, no to tutaj jest miękki. Cały jest mięciutki. O kurczę, to w mojej A-klasie jest gorzej, bo tutaj na dole jest już twardo. Tutaj nie, tutaj jest miękko. Tu chyba jest, no, tutaj jest twardy element. Tutaj już spoko, skórka Alcantara. Konfiguracja jest bardzo podobna jak w mojej A-klasie, bo w środku mamy Alcantarę. Tutaj na obrzeżach kanapy, no to skórka, ekoskórka z czerwonymi przyszyciami. Pasy czerwone, oryginalnie. O, i tak jak u mnie, kurczę, po bokach są czerwone pasy, a po środku jest czarny. Szczerze, mieścił się tutaj nie będę, bo dwumetrowiec za dwumetrowcem może mieć problem w tym samochodzie usiąść. Drzwi z przodu. Okna są tutaj oczywiście wszystkie 4 elektryczne. Elektryczny też jest fotel kierowcy. Boczek drzwiowy z przodu też jest cały miękki, za wyjątkiem tej wnęki, chociaż tutaj na przykład w tej kieszonce na dole jest wykładzinka. Przyciski, jakieś takie satynowe dekorki. No i fotel kierowcy wygląda w ten sposób. Auto nie ma dużego przebiegu, jakoś, pamiętam, 50 000 kilometrów, coś takiego. Listwy progowe, AMG, podświetlane. Odpalimy może najpierw maszynę, niech się nam tutaj chodzi, bo dzisiaj jest ciepło. Trochę się nam nagrzało na słońcu. O tak, o tak. Furczy i burczy, piw-paw, spójność. Taki jest widok z perspektywy kierowcy. Szyby w tym samochodzie są dość małe, niskie, tak jakby CLS-owato właśnie. Deska rozdzielcza w zasadzie też jest chyba inspirowana trochę CLS-em. Pamiętam, jak ja miałem CLS-a pierwszej generacji nawet, czy druga generacja też ma tak samo. Tu właśnie jest tak wyżej poprowadzona linia deski rozdzielczej, potem jest załamanie i tutaj już się dzieje po swojemu. W CLS-ie drugiej generacji też mamy tutaj po środku ekran. W polifcie właśnie są taki wystający. Ten fragment deski rozdzielczej jest miękki, to jest miękki, to jest taki jakby karbon miękki, gąbkowany, taka jakby no imitacja karbonu, ale to jest miękkie. I tutaj dopiero na dole jest twardo, tutaj też jest twardo, ale to jest normalne dla hatchbacka. Jak tutaj wszystkim poruszamy, nic się prawie nie odkształca i nic się nie odzywa. Daszek jest elementem tej właśnie górnej części deski rozdzielczej, więc również jest miękki. Zegary w takich tubach. Oj, ciekawe, jak ja tutaj podłączę dzisiaj kamerę, żeby widać było prędkościomierz. Proszę. 320 km na prędkościomierzu. Auto jest dziabnięte troszeczkę, ale jak się dowiedziałem, limiter tutaj został. Po środku kolorowy wyświetlacz LCD. Proszę bardzo. 10,8 litra średnie zużycie paliwa. I tutaj mamy jeszcze menu dodatkowe. Audio, asysta, ustawienia AMG, proszę. Kierowniczka wygląda w ten sposób, proszę, też mamy tutaj czerwone przeszycia, czerwoną linię, takie oto wstawki też satynowe, emblemat AMG, no i jest to multifunkcja z manetkami oczywiście, też już są takie rzeczy, nie wiem, jak przejdziemy na przykład do systemu multimedialnego, no to mamy Apple CarPlay, Android Auto, system multimedialny, nie ma tutaj dotykowego wyświetlacza,
za to ma dużo fizycznych przycisków tutaj i głównie tą rolką można po tym systemie sobie śmigać. To jest back, gwiazdka. Strasznie prosty w obsłudze jest ten system. Szczerze, może aż tak super nowoczesny nie jest jak na dzisiejsze czasy, ale jest prostszy od M-Boxa. Prostsze też są fizyczne przyciski na kierownicy, nie gładziki. No pojazd, instrukcja obsługi, Dynamic Select, są tutaj tryby jazdy, zaraz Wam pokażę. Ustawienia pojazdu, oświetlenie ambiente na przykład jest tutaj w tym samochodzie, kolory, jest nawet sporo do wyboru. Telefon, internet, Android Auto, Apple CarPlay. Jeszcze może tutaj wspomnę o tych kratkach wentylacji. Są one okrągłe i są one nawiązaniem do Mercedesów z lat 70, nawet 60, bo W115, o ile dobrze pamiętam, po bokach miała właśnie okrągłe takie nawiewy, ale 123 z lat 70 już wszystkie tutaj były okrągłe. No i w sumie tradycja jest do dziś. Ja też w A-klasie mam podobne. No i gałęzjuszek, zobaczcie jaki piękny. To jest wybite na skórze. O, cyk, proszę bardzo. I tutaj mamy tryby jazdy: Individual, Comfort, Sport, Sport Plus i Race. Z jednej strony oczywiście tryb Race, Sport i tak dalej to tryby do ostrej jazdy, ale gdy ustawimy sobie na komfort, to też nawet jest tutaj tryb żeglowania skrzyni biegów. Także auto tutaj daje nam znać, że można też nim sobie spokojnie latać na daily. No nie jest to jakiś tam przepastna limuzyna i tak dalej, ale taki zwinny naprawdę hatchback. Schowek opada nam miękko, jest cały materiałowy, zamykamy i lecimy. Czekajcie, dam tutaj tryb Race. Jest to taki samochód dla motocyklisty i tak na ścigaczu ktoś jeździ szczególnie. Jest piw-paw. Serducho. A trochę zaskoczeniem jest dla mnie, że jest tutaj ten badyl szczęścia, że tak to ujmę. O, ładnie tak omówione. Ale wiecie, nie tym badylem się jedzie, tylko tym, co jest pod maską. 2.0 turbo. Już widzę, że układ silnika jest tutaj zupełnie inny niż u mnie. Jakby w osi pionowej jest obrócony o 180 stopni względem najnowszego A45S. Jest trochę tak jak w A35. O, tak bym to ujął. U mnie tutaj jest turbina z takim air-catcherem. Tutaj, jak widzimy, proszę. Silnik w A45 przed liftem generował 360 koni mechanicznych. Było to coś no niesamowitego, jak ten wóz się pojawił po prostu na rynku. Pod każdym chyba względem. Właśnie wersja AMG to była taka wisienka na torcie. Tutaj, jako iż jest to polift. 381 koni mechanicznych i newtonometry 475 newta. Jeśli chodzi o takie ciekawostki, no to co? Turbinka typu Twin Scroll. Mamy tutaj ścianki cylindrów technologii NanoSlide, aluminiowa skrzynia korbowa, kuty silnik, a dokładniej kuty stalowy wał korbowy, kute tłoki z pierścieniami o ograniczonym tarciu. Ta jednostka skonfigurowana jest właśnie z napędem na wszystkie koła Formatic oraz 7-stopniową automatyczną skrzynią biegów dwusprzęgłową DCT Speed Shift bodajże. Zamkniemy maskę. Jeśli chodzi o zużycie paliwa. Patrząc z perspektywy osiągów, no to ten wóz wcale dużo nie pali. Zużycie paliwa jest chyba nawet troszeczkę niższe niż w A45S. No i tutaj zobaczcie, niecałe 6 litrów jak jedziemy sobie 90 i niecałe 8 przy 120. W mieście nie testowałem, ale jak tak użyjemy wszystkich eco-feature'ów, myślę, że tak do 9 litrów byśmy tutaj chyba zeszli na Brodowski, już dzisiaj tego nie będę testował. Osiągi A45 czy też A45S nowszy, no to takie jakby działa, które są wycelowane w RS3. 2017 rok, no to taki przełom RS3 8V przedlifta i polifta. Przedliftowa RS3 miała 4,3 sekundy do setki, poliftowa 4,1, a tutaj taki polifcik A45 4,2 deklarowane przez producenta. Jednak nie wiem, czy Was to zmartwi, ale dzisiaj do setki czasu nie będę mierzył w tym samochodzie. Jest po dużym serwisie nawet, ale po prostu ustaliliśmy z właścicielem, że nie będziemy go męczyć. Taka wola po prostu, ja tutaj gwałcił samochodu nie będę przecież, no jak? Aha, ja tak tutaj pitu już prawie na przejście graniczne w Kołbaskowie chce się przenieść. Został tutaj zrobiony program. Maszyna jeździ sobie na dwóch programach. Na daily jest tutaj 400 koni, ale program performance'owy, który dzisiaj jest tutaj odpalony, no to 422,8 konia mechanicznego. No 423. Przenieśmy się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. 100-200 oraz 200-250. No już sobie zmierzymy, myślę. To jesteśmy na miejscu. Proszę bardzo, panowie tutaj z ciężarówek robią sobie ostrą dyskotekę, wiksę.
będziemy palić bestię i przy tym soundcheck, bo jest tutaj czego posłuchać. Jeśli chodzi o układ wydechowy, to jest tutaj downpipe ze sportowym katalizatorem od MG Motorsport. No powiem wam, jak się tak przeciągnie ten samochód, to jest grubo. Bardzo fajnie, że jeśli chodzi o tryby jazdy, to jeśli na przykład, nie wiem, na Sport Plus sobie zostawimy auto, to też odpalamy w tym trybie. Nie ma tak jak w nowszych samochodach, że kurczę, nie wiem, mamy tryb na przykład Sport, ale gasimy i odpalamy i znowu jest domyślnie w jakimś tam trybie komfort albo eko. Bez sensu. Także tu jest lepiej niż w nowej A-klasie AMG. Dobra, tryb race, średnie zużycie paliwa 8,5 litra tutaj miałem jak sobie jechałem, ale luźny Casio, naprawdę, jak zejdziemy poniżej 8 litrów czy nawet 7,5 będzie tutaj na komputerze pokładowym, nie jest to nic specjalnego, no, przyzwyczajenie, już tutaj chciałem zmienić bieg. Dajemy D, kasujemy zużycie paliwa i ciśniemy, póki co jest włączona klimatyzacja. O, ma tutaj czym się odpychać po prostu ten samochód. O, tutaj ostre kontrole trwają. Ciekawe jak będzie na granicy. Reprezentacja busów dzisiaj głównie. No Dacia tutaj jeszcze taka. Docker to jest? Docker? Chyba Docker. No do busów zaliczmy. Wjeżdżamy. Ja pierdziele. Stage 2 skrzyni biegów jest tutaj, no proszę państwa. No ale wulgarny ten samochód. Taka starsza A45 jest bardziej wulgarna niż moja. Jest też taka jakby, sprawia wrażenie bardziej analogowej, tak mi się wydaje. Chociaż jest to wiadomo komputer na kołach raczej, ale sprawia wrażenie takiej bardziej analogowej. Nawet jeśli chodzi... zjedziemy. Jeśli chodzi o zawieszenie, no to też mamy tutaj AMG Ride Control. No, proszę bardzo, Comfort Sport. Damy sobie tutaj tryb Comfort, jak na razie, żeby tak mniej przypałowo tutaj czmychnąć. No ja mam takie zawieszenie pełnej kontroli. Wolę mieć pełną kontrolę, no. Wiatr. No, teraz będzie pod wiatr w stronę Berlina, ale pamiętajmy, że na powrocie będzie z wiatrem. No, na luzaku. Dobra, myślę, że perspektywa jest ok. Za nami jakaś Tesla jedzie, ale starsza troszkę. No zobacz, ale wymusiła tutaj kierowcy ciężarówki, nieładnie. No i dobra, dajemy tryb race. Wyłączam klimatyzację. Dajmy testy się wyprzedzić. No i dzida. Nie. Tesla tak lekko przycisnęła, ale... Ale nie chciała podjąć. Powiem wam, tutaj będzie naprawdę dobry czas 100-200. Mieliśmy prawie 200, chyba 30 km, 230 km na godzinę do drugiego wiaduktu jakoś, 227, coś takiego. A przecież jak ja odpuściłem? Przecież to był pomiar za kalec, jakieś 16,9, co to jest, panie? A ciekawe, czy poniżej dyszki tutaj zejdziemy. No mój robi 9,55, koni podobnie, ale pamiętajmy, że tamten samochód oryginalnie został tak zestrojony. Szybsza troszkę jest skrzynia biegów w nowszym. Dobra, myślę, że tutaj taki sobie luźny Ryszard będzie. Na luzaczku, na luzaczku. Takie 200 km na godzinę, pełna swoboda w tym samochodzie. A jak tutaj widzę, ruch jest większy, no to dajmy sobie tryb komfort i sprawdzimy prędkości obrotowe.
7 bieg, 7 bieg. No to takie 140 km na godzinę. To mamy 2562, 120. No to Tesla tutaj widzę tak szybciej jedzie, bo to starszy model ESO ma na pewno darmowe superchargery. 120 to będzie 2199 obrotów. Dobra, i do 90 zaraz sobie tutaj wjedziemy między ciężarówki. Zaraz też będziecie pisać, że opłacony jest. No tak, Elon Musk, to przecież przelew, to musi być tutaj lokowanie produktu. Proszę bardzo, jest. Uważajcie, jak napiszecie komentarz, żebym wam faktur nie wystawił, że wam odpowiem. 8 zł netto. 90 km na godzinę. 1602 obroty. Fajnie by tu było tak wystrzelić za tej ciężarówki i zbadać 100-200. Poczekajmy, zobaczymy. Może właśnie tak zrobimy za chwilkę. Nie, dobra, w tą stronę chyba nie będziemy mierzyć 100-200 ani 200-250. Tutaj sobie po prostu sprawdzimy, czy faktycznie jest kagańczyk. Jest pod wiatr, no to wiecie, jak mam do wyboru testować auto, mierzyć auto z wiatrem czy pod wiatr, no to wiadomo, że będę testował z wiatrem. No tu widzę też 100-150 jest włączone, znaczy jest ustawione przyspieszenie. Nie, 200-250 trzeba zmienić zaraz. Ta Tesla przede mną sobie tak 175 km na godzinę jedzie, ale mam bekę z tych, którzy piszą, że elektrykiem 90 tirę. Dobra, mam grubą bekę, no ale to nic. Powróćmy może do testu A-Class. Niestety, to jest odcinek specjalny, no i prawy oraz lewy pas są całkowicie zajęte. Zawrócimy i depniemy. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Nie no, 13,4 zużycie paliwa za niskie. Trzeba będzie zresetować je, jak będziemy jechać w drugą stronę i zmierzyć podczas takiej prawdziwej próby autostradowej, a nie takiej jakiś scam, fake i tak dalej. Dajemy tryb race. No, tu będzie się działo. Chodzi zasraniec, no. Dobra. I dzida. No. Tu nie ma pops and banks. Tu jest pif i paf. Jak Bolek i Lolek, to pif i paf. O, na razie 200-250 nie robię. Tu tak spokojnie sobie depczymy. Potem sprawdzimy czas. Tu na razie do kagańczyka chcemy. No chwileczkę, bo tutaj 254 nie wiadomo co jest za górką, także takie 230 na przetrzymanie. Dobra. 259 km na godzinę według GPS-u, czyli 200-250 spokojnie można mierzyć. To jest już kagańczyk. Czekajcie, ja tutaj sobie zobaczymy. O, prędkość sobie ustawię. A zwolnij i zmierzymy sobie 100-200 jeszcze raz, za chwilkę. No i od 90 dzida. Minus 0,4%, 9,71. Bardzo ładnie. No i dobra. 10,04 wyszło 200-250. No kurcze pieczone. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Czy zużycie paliwa ja skasowałem? Oj, coś czuję, że chyba nie. Nie skasowałem. 17,6 skoczyło. No i dobra. Ale w sumie większość samochodów robię tak, z większością samochodów robię tak, że lecę od Kołbaskowa, niezależnie czy jest mniejszy czy większy ruch. No i potem na końcu podaję zużycie z próby autostradowej. O, teraz zwolniłem już do tych 170-180, to już 17,4.
Rozsądny samochód, rozsądne AMG. I dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autosterowa Wam się niesamowicie podobały. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się. Kurczę, w ogóle jeszcze raz mierzyłem ten samochód i jakoś dobrze mi się biegi po prostu dopasowały. Zobaczcie, plus 0,3% pod górkę, 9,76 zrobił.